Dzień dobry, witam w odcinku pod tytułem 10 najczęstszych błędów popełnianych w kuchni domowej według Home Food Krüger. Jednym z takich najczęstszych błędów, jakie ja zauważyłem, jest niesmakowanie potraw podczas gotowania. Po prostu gotujemy zupę, nie smakujemy jej, tylko tam się zrzuca trochę soli, trochę pieprzu i wtedy jest potrawa przesolona. To jest bardzo duży błąd. Dlaczego? Dlatego, że trzeba ją po prostu... Ja zupę jak gotuję, to potrafię smakować 3-4 razy. Na przykład. Jest bardzo ważne właśnie, żeby podczas gotowania, w trakcie gotowania po prostu smakować te potrawy. Czy to jest sos, czy to jest zupa, czy to jest gulasz. Także pamiętajcie, żeby smakować potrawę na każdym etapie jej gotowania. Drugim takim błędem według mnie jest niedostosowanie temperatury do żądanego efektu. Jeśli smażysz kotleta schabowego i wrzucisz go na bardzo gorący tłuszcz, bułka tarta się spali, a mięso będzie jeszcze surowe, nie będzie tego efektu, będzie gorzkie, nie będzie smaczne. Także podczas smażenia mięso musi się delikatnie smażyć, nie na bardzo gorącym tłuszczu. Kolejnym takim błędem jest niekontrolowanie braku czasu, z czym ja przyznaję się mam problem. Jeśli coś pieczesz w piekarniku po prostu i ja mam z tym cholera problem, dlatego że wkładam do tego piekarnika i łapię się po krótkim czasie, nie spojrzałem na zegarek, co jest bardzo ważne, bo wtedy nie wiemy, ile czasu tego pieczenia jeszcze zostało. Także to jest taki błąd, ale bardziej może taka rutyna, Po prostu wkładamy do piekarnika i uważamy, że ja wiem, kiedy wyjąć, a później się zastanawiasz, cholera, godzinę, półtorej godziny to było w piekarniku, czy może dopiero 15 minut. Także to jest taki błąd, na którym trzeba zapanować, a jest naprawdę bardzo istotny. Kolejnym według mnie już czwartym takim błędem jest nieczytanie czy niezapoznanie się z przepisem do końca. Co to znaczy? Zobaczymy jakiś przepis, powiedzmy, czy w internecie, czy w książce kucharskiej, czy gdzieś tam dorwiemy, przeczytamy początek i już uważasz, że cały przepis wiesz i wiesz dokładnie, jak to zrobić. A to jest błąd, bo czasami ten efekt końcowy tkwi w szczegółach, w kolejności dodawania tych składników, czy w długości po prostu smażenia, czy pieczenia, czy przyrządzania. Naprawdę jest bardzo istotne, żeby zapoznać się z przepisem od początku do końca, przeanalizować go i dopiero podchodzić do danego dania. Kolejnym, piątym już takim błędem według mnie jest korzystanie z mięsa prosto z lodówki. To znaczy, że mięso powinno być przed przyrządzeniem, powinno osiągnąć temperaturę pokojową, tą w jakiej się znajdujemy. Nie powinno się wyjmować mięsa i od razu poddawać go obróbce, dlatego że ten czas obróbki znowu nie będzie adekwatny do temperatury mięsa. Także to jest też takie, według mnie jest bardzo istotne, żeby mięso zawsze na te pół godziny wcześniej wyjąć i dopiero poddawać je obróbce. I teraz to, co zauważyłem jeszcze podczas kiedy mieliśmy swoje takie bary, zauważyłem u pań, które pracowały w kuchni właśnie, że bardzo często podczas smażenia mięsa, bardzo często po prostu szybko mieszały, wtedy to mięso puszcza wodę i zamiast smażyć, gotuje się. To znaczy, jeśli smażysz mięso, to zostaw je na tej patelni w spokoju przez te 3-4, czasami nawet 5 minut, w zależności od temperatury, żeby się przypiekło, żeby się te pory zamknęły. Wtedy to mięso będzie soczyste, nie puści wody i będzie się smażyło. To jest też bardzo ważne i taki po prostu prosty błąd. Prosty błąd, rzucasz mięso i od razu mieszasz na tej patelni, czy brytwance, czy w naczyniu, w którym smażysz. Kolejnym, następnym błędem jest taka prosta rzecz, aczkolwiek nie każdy o tym wie, bo kolejność dodawania składników do potrawy, a najczęściej to tyczy się warzyw. Jest różna twardość warzyw i każde warzywo ma swoją odpowiednią długość gotowania. Więc jeśli damy w nieodpowiedniej kolejności, a niektóre warzywa będą twarde, inne będą już rozgotowane.
Więc należy sprawdzić po prostu, jakie warzywo dodawać w jakiej kolejności. Często w przepisach ja daję też warzywa właśnie w odpowiedniej kolejności i no myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Następny taki błąd, po czym ja już od razu poznaję, czy ktoś ma pojęcie o kuchni, czy nie ma zielonego pojęcia. Jak widzę, że ktoś daje na samym początku czosnek, później daje cebulę na patelnię, to dla mnie już wiadomo po prostu, że nie zna się po prostu na gotowaniu, jest laikiem. Nie wolno. Czosnek, cebulę to jest taki bardzo, bardzo taki prosty błąd, aczkolwiek no, nie wolno dawać na samym początku smażenia ani czosnku, ani cebuli. To dajemy dopiero pod koniec, tak żeby to się zeszkliło, a nie spaliło. Bo jak ktoś robi gulasz i smaży, wrzuca na patelnię najpierw czosnek i cebulę, dopiero mięso, no to jest po prostu tragedia. To A jajecznicę? jak Wyjątkiem jest jajecznica tak, chyba. jak na samej cebuli smażysz jajecznicę, no to tak. Ale jak smażysz ją z kiełbasą, to najpierw dajesz kiełbasę, później dajesz cebulę, później dajesz jajka. I na samym końcu delikatnie sól. Następną kolejną sprawą to jest makaron. Makaron po prostu. Nie czytamy etykiet. Na etykiecie każdy producent pisze, jak długo makaron gotować, żeby był al dente, a jak długo, żeby był miękki. I jeśli tą granicę się przekroczy, ten makaron jest rozgotowany, rozciapany, niesmaczny. Także po prostu nauczmy się czytać etykiety i to jest właśnie najczęściej przy makaronie, że nie czytamy i wtedy na oko gotujemy i ten makaron jest rozciapany, nie jest elastyczny, nie jest taki sprężysty w środku, a w spaghetti czy w obojętnie jakim makaronie fajnie jest, jak on jest sprężysty, taki naprawdę Tak zwane smaczny. al dente. Al dente, tak. I ostatni na dzisiaj już błąd, jaki przyszedł mi do głowy, to jest zbyt mała ilość tłuszczu na patelni. Jeśli smażymy kotlet i chcemy, żeby ten schabowy czy mielony był naprawdę rumienny, złocisty, odpowiednio usmażony, on musi być zanurzony w tym tłuszczu. Nie może być tylko posmarowany czy pryśnięty trochę, bo ta bułka będzie w jednym miejscu przypieczona, spalona, a w innym będzie jeszcze surowa. I uwierzcie mi, bo często mam komentarze, że po co tyle tłuszczu? Tłuszczu daje się do każdej potrawy inaczej. Bo jak smażysz naleśniki, wystarczy, możesz je robić nawet bez tłuszczu. Ale jak smażysz schabowego, ten tłuszcz musi być i ten schabowy musi być lekko zanurzony w tłuszczu, tak żeby... Ale nie, że cały zanurzony. Nie ma tylko po pływać. prostu. Ma być lekko zanurzony, tak żeby ta bułka tarta, która jest, ta panierka, która jest, żeby się zezłociła, żeby była taka chrupka. A jak będzie bez tłuszczu, to będzie w jednym miejscu surowa bułka, a w drugim będzie złocista albo spalona. Także w dzisiejszym odcinku to tyle. Bardzo czekam na komentarze. Dajcie znać, czy chcecie następne 10 błędów, jakie przyjdzie mi do głowy, a jeszcze znalazłbym na pewno 10. Jeśli chcecie, dajcie znać w komentarzu, a nagramy jeszcze jeden odcinek. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Jeśli jeszcze tego kanału nie zalajkowałeś, zrób to, a będziesz na bieżąco z naszymi następnymi propozycjami. Cześć, życzę miłego dnia.